Każdy z nas ma głos, ale nie każdy ma odwagę, by go użyć. Nie każdy głos jest słyszalny. Czasem zagłuszany przez uprzedzenia, czasem ignorowany przez system, czasem tłumiony przez własny lęk. Są tacy, których codzienność wygląda zupełnie inaczej. Walka zaczyna się od rana, z krawężnikiem, z biurokracją, z obojętnością, ale najbardziej z samotnością. Nie szukają litości, nie chcą współczucia. Chcą tylko jednego, by ich głos miał znaczenie. To film o tych, których często mijamy bez słowa, o tych, którzy mają dość bycia innych, o tych, którzy każdego dnia budują swoje życie. Maria, jaka jest Twoja historia? Kiedy Ty przyjechałaś do Polski? Skąd przyjechałaś do Polski? Przyjechałam z Ukrainy i w Polsce już prawie 4 lata. Przyjechali my z dziećmi od razu już w marcu byliśmy w Polsce, dlatego że mieszkaliśmy w Odessie i poczuliśmy, że już Rosjanie idą do Nikolajewa, a to jest bardzo blisko do Odessy. I zdecydowaliśmy w jeden dzień, że musimy jechać. Mam kuzyna w Warszawie, to zadzwoniłam do niego i okazał mi wsparcie, mówi, przyjeżdżajcie, coś wymyślimy dla was. I tak zrobiliśmy już na następny dzień. Zebrali my jedną walizkę na 4 osób i pojechaliśmy. To była taka długa podróż. Jechaliśmy w 17 człowiek w jednym kupе. To było dużo ludzi w ten moment. I w Warszawie nas wzięła do siebie jedna rodzina z Warszawy, taka też duża rodzina, oni też mają 3 dzieci i zaprosili nas. Dla mnie to było bardzo dziwnie, dlatego że mieszkali w jednym domie, oni mają duży budynek, Bielana, dziękuję bardzo, Massimo, дуже przyjemni ludzie i cały miesiąc mieszkaliśmy z nimi i szukaliśmy dla siebie mieszkania, żeby wynająć. Znaleźli go w Szczecinie. I też w jeden dzień, gdy już nam mówili, też była śmieszna historia, dlatego że wysłaliśmy foto naszej rodziny właścicielki tego mieszkania w Szczecinie. Ona popatrzyła, mówi, tak, przyjeżdżajcie do nas. I tak zrobiliśmy. I już przez miesiąc przyjechali do Szczecina. Nas spotkała Agnieszka, właścicielka tego mieszkania z swoją siostrą. I to takie odczucie, że jakby przyjechaliśmy do rodziny. Bardzo gościnni, bardzo mili ludzie. I okazali nam wsparcie we wszystkim. I już na następny dzień zadzwoniła mamie, która została się w Odessie i już przez tydzień była z nami. I tak mieszkamy 5 człowiek, cała rodzina w tym mieszkaniu i teraz. I na początku to było trudne i byli pewni, że wrócimy do domu. Miesiąc, 2, wszystko skończy się i wrócimy. No jeszcze miesiąc i wrócimy. Ale Agnieszka, ona
mówiła tak i będzie, ale pomogła nam ułatwić wszystkie pytania z dokumentami, żeby dzieci poszli do szkoły. I ja na szczęście miałam pracę w firmie ukraińskiej i mogłam pracować zdalnie. I to dla mnie było bardzo wygodnie. I teraz tak i pracuję. Teraz to już firma polsko-ukraińska. I dlatego więcej rozmawiam z ludźmi z Ukrainy, nie w języku polskim. I jeszcze mam trochę problemy z językiem. Ale dzieci już nie mają. Nie. A ty masz ile dzieci? Dwójkę? Trójka. Trójka dzieci? Tak. A w jakim wieku? Gdy przyjechaliśmy do Polski, to starsza córka miała 17 lat, 12 średnia córka i 9 lat mały synek. Teraz już 13, 16 i 21 rok, już dorośli ludzie. A oni chcieli też wyjechać do Polski, czy chcieli zostać? Na ten moment było straszno w Odessie. To bomby, bombią i te syreny, to było strasznie. I ta nowość, że już Rosjanie blisko Nikolajowa, dla nas to było, już trzeba coś robić. I zebraliśmy i pojechali. Jak mówiłam, myśleli, że to na miesiąc, dwa, a w tym wrócimy. Ale zostaliśmy i teraz już 4 lata i na początku dzieci chciały wrócić, bardzo chciały, ale teraz synek już 4 lata w polskiej szkole uczy się. Ma przyjaciółów, ma dobre wyniki w nauczaniu, ma marzenia uczyć się dalej, chce być architektem i już wie, w jakiej dalej szkoły, liceum pójdzie. Córka starsza pracuje i teraz jeszcze i uczyć się na psychologa. Tak, i też jestem z nią bardzo dumna. I córka średnia, ona uczy się w szkole ukraińskiej. To była jej decyzja, bardzo chciała skończyć szkołę i uczyć się online, ale potem chce uczyć się w innym kraju, na uniwersytecie, studiować na uniwersytecie w innym kraju. Czyli chce z Polski wyjechać ta środkowa córka. Tak. A jak dzieci zrozumiały tą sytuację? No bo dla dzieci wojna nie jest czymś oczywistym, tak? Jest czymś, no dla nas również, ale dzieci mniej rozumieją. Czy oni zrozumieli, że musicie uciekać, czy jednak ta chęć powrotu, czy mieli pretensje do mamy, że je zabrała od przyjaciół, z ich miejsca i tak dalej? Pretensje nie do mamy, ale do mamy też. I kilka razy byliśmy w Ukrainie, żeby oni popatrzyli swoich przyjaciół. Ale oni bardzo dobrze rozumieją, co się dzieje teraz w naszym kraju, że to jest niebezpiecznie i w Odessie teraz bardzo niebezpiecznie, jak i we wszystkim kraju.
Czy ktoś z Twoich bliskich, z Waszych bliskich został, zginął podczas tej wojny, został gdzieś zaciągnięty do wojska siłą? Takie historie też są gdzieś w Waszej rodzinie? Nie mam na szczęście, ale u przyjaciół dużo takich różnych historii nieprzyjemnych. Tęsknisz za Ukrainą? To mogę powiedzieć, dla mnie to jest dziwnie, ale przyjechałam, gdy pierwszy raz wróciłam, zrozumiałam, że nie tęsknię. To jest wojna, to jest nieprzyjemnie, ale każdy człowiek ma swoją drogę. I to była moja droga, być teraz w Polsce i dla mnie to wzrost. Myślę, że tak. I to dla mnie nie tęsknię za Ukrainą. Na ten moment widzę się w tym kraju. Polska Cię przywitała tak bardzo dobrze, z otwartymi ramionami, ale nie każdy miał taką historię. Czy Ty doświadczyłaś tego, jak ktoś z kimś rozmawiasz, mówisz, że jesteś z Ukrainy, doświadczyłaś jakiegoś rodzaju takiego złego nastawienia? Coś takiego się wydarzyło? Różni ludzie naprawdę różnie mają historii i wiem, że dużo naszych ludzi z Ukrainy chcą wrócić do swojego kraju. Nie bardzo przyjemnie, mają swoje nieprzyjemne historie tutaj, ale naprawdę mam szczęśliwy wypadek. Szczęśliwe przypadki. Przypadki, tak, że naprawdę spotkałam bardzo miłych ludzi, którzy okazali mi dużo wsparcia na początku i teraz. I odczuwam taką wdzięczność Polski za to, jak nas podtrzymali podczas wojny, podczas takich trudności. I u każdego różnie, ale w moim przypadku tylko odczuwam wdzięczność. No, Ty jesteś mamą, która sama zajmuje się tymi dziećmi tutaj w Polsce. Musi Ci być też trudno, no 3 dzieci i jesteś sama. No tak. Na jakieś wsparcie, pomoc. Jak to wygląda? No, przyjechałaś, jesteś Ukrainką, tutaj rozumiem pracujesz tam, czyli zdalnie. Jak ten cały system, czy szkolnictwa, czy ten system zdrowia, no przecież dzieci chorują i starsi chorują, jak to jest rozwiązane? Tu musisz prywatnie wszystko robić? Nie. Co stosuje się lekarzy, to chodzimy do lekarza rodzinnego i тут nie ma problemów. Jeżeli kaszel albo jakiś wirus, to wszystko zdecydujemy to od razu. Trudniej, gdy potrzebujesz iść do lekarza, który specjalista, tak, do specjalisty. Тут kolejki od pół roku i więcej. To jest trudniej. Tak, i czasami musimy zwrócić się do prywatnego lekarza, ale na szczęście to nie jest często i wystarcza nam podtrzymki lekarza rodzinnego. Czyli, bo Wy macie kartę jakiegoś pobytu tutaj czasowego, tak? Ja już mam kartę czasowego pobytu i starsza córka też ma. Tak, i czekamy na legalizację już na... Już na stałe. Na stałe, w jakim zawodzie pracujesz? Jaki Ty masz zawód? Jestem analitykiem biznesowym. Mam taki techniczny, robię techniczne sprawy u mnie w firmie. I tak, jest to niełatwe utrzymywać taką dużą rodzinę, ale jakoś to robię. I mamy wsparcie od Polski 800+, to jest też dobra pomoc dla mnie. Co jeszcze?
Jeżeli ułatwić jakieś sprawy w urzędzie, to biurokracja, ona wciąż jest i w Polsce też. Jedno co, póki stoisz w kolejce, tam kilka godzin, to jest jedna sprawa, a gdy już poszedł, żeby ułatwić swoje pytania, to zawsze ci pomogą, pojaśnią wszystko i nie ma trudności. To bardzo mi podoba. Czy wszystkie dzieci się już dostosowały, czyli mają przyjaciół? Bo środkowa córka jednak, tak, ona woli bardziej, to chyba nie jest do końca jej miejsce, bo ona chce i tam być w tej szkole i chce wyjechać, prawda? Tak. Czy jej najtrudniej się dostosować? No to jej decyzja. Ona jest bardzo ambitna, wie co chce i idzie do swojej celi, robi wszystko co potrzebne. W ogóle dzieci mam takie samodzielne i nie muszę z nimi robić zadania domowe, nic nie robię z nimi po szkole, wszystko robią sami i z tego jestem też dumna. No i ona teraz w ostatnim klasie w szkole ukraińskiej i dalej musi iść do swojej celi. Łatwo dzieciom, czy wręcz przeciwnie, było wdrożyć się w to środowisko tutaj, na miejscu, w szkole, mieć przyjaciół? Jak to wyglądało? Bo to ważne jest. To ważne i myślę, że też dużo zależy od rodziców. Dlatego, że ja byłam dobrze nastawiona do Polski i do ludzi, to i mój synek też taki miał stosunek, ale все jedno miał problemy w szkole. Byli uczni, którzy, to bullying nazywa się, no to były takie epizody. I chodziłam do nauczyciela, rozmawialiśmy na ten temat, ona rozmawiała z rodzicami, dzieci, które to robili i ułatwili te pytania. Czyli nauczyciele pomogli, tak? Tak, nauczyciele pomogli. I to naprawdę szkoła, do której chodzi synek, nauczyciele, pani dyrektorka, bardzo taki mili i grzeczni ludzie. Oni zawsze, nie ma pytania, że ja jestem z Ukrainy, bardzo grzecznie do mnie zawsze odnoszą się i pomaga ułatwić takie ciężkie sprawy, z którymi mój synek No a co te dzieci mu mówiły? Z czym on przychodził? No, byli wypadki, gdy mogli odebrać u niego na przykład buty i gdzieś schować. I on musiał szukać. To nieprzyjemnie. Nie było насилия, tam nikt nie walczył, ale takie nieprzyjemne rzeczy były. No, pojedynkowe wypadki. I po rozmowie z nauczycielem, z rodzicami już nie robili tego.
I co zrobił synek? On zdał egzamin i następny rok poszedł do dwujęzycznej klasy, innej klasy. I teraz ma дуже добрий клас i nie ma tych problemów. A już zaklimatyzowali się? Mają tu przyjaciół też? Tak, tak. A pani, twoja mama jest jeszcze z wami, prawda? Tak. Mama ile ma lat? 75. Jak mama? Bo to jednak mówi się, że w Polsce jest takie przysłowie, że starych drzew się nie przesadza. Jak ona tutaj Też się tak odnalazła? myślałam, ale nie. O, mama nas zaskoczyła. Tak, dla niej najważniejsze to jest my i już tata nie ma od 5 lat i została się sama i tam miłe mieszkanie, wszystko tam przyjaciółki, wszystko jest, ale my w innym miejscu i to jest najważniejsze. I teraz ona czuje się dobrze, dlatego że my blisko, że ona może o nas jakoś Opiekować się, być z wami, tak? Być z nami. I dla nią to jest najważniejsze, to jedne, a drugie to, co u nas w Odessie latem bardzo gorąco, a w Szczecinie bardzo przyjemny klimat. No, dla mnie zimno. Zimno. Czyli dla mamy jest po prostu tutaj przyjemnie, a już znalazła sobie, nie wiem, jakichś znajomych też, ma z kim porozmawiać, tak? Tak, też ma przyjaciółek też z Ukrainy kobiety. Oni wszystkie z psami 2 razy w dzień chodzą na spacer, chodzą do Biedronki, oni mają swoje sprawy. Sprawdzić akcje w Biedronce, zrobić zakupy, w ogóle spacerować z psem, opowiedzieć o wszystkim, to oni mają sprawę. Czyli mama jako seniorka świetnie sobie radzi, tak? Tak. I zdrowotnie, i spacery, i gotuje, ma was. A jeśli chodzi o przyszłość, co ty byś chciała? Jak ty widzisz tą swoją przyszłość, swoich dzieci, te plany? Swoją przyszłość widzę tutaj w Europie i myślę o tym, żeby kupić się mieszkanie tu w Polsce, w Szczecinie myślę, że i teraz moje marzenie to zmienić pracę i pracować w polskiej firmie. To jest teraz ważne dla mnie. Dzieci myślę, że oni mają swoje marzenia, oni mają swoje cele. Oni teraz uczą się w Polsce i to oni też teraz tu, ale gdy już będą dorośli, to możliwe oni wrócą do Ukrainy.
dlatego że lubią swój kraj i myślę, że za kilka lat to będzie możliwe i będzie współpraca między naszymi krajami, między Ukrainą i Polską. To oni już znają Polskę, oni znają Ukrainę i będą, myślę, że będą tak profesjonalami, którzy zmogą Łączyć oba kraje, narody tak, jeszcze bardziej. tak. No ale ta wojna się musi skończyć, a cały czas końca nie widać. Teraz końca nie widać. To prawda. Już ja mogę to powiedzieć, dlatego że zawsze mówiłam, no jeszcze troszkę, wszystko skończycie, ale teraz nie widzę tego kraju. Ty jesteś analitykiem biznesowym. To jest też taka praca, która jest mocno rozwojowa, bardzo potrzebna na rynku. Ty byś chciała w Polsce w tym zawodzie pracować jako analityk? Tak, chciałaby tam w tej branży pracować. Czyli zawsze w branży biznesu? Gdzieś się tego analityki firm, biznesu ekonomicznej obracałaś? Tak, teraz na razie szukam pracy i oglądam ten rynek, jak to wygląda. Bo twój polski jest bardzo dobry. To jest taki polski naprawdę. Ja uważam, że nie powinnaś mieć kompletnie obaw. A długo się uczyłaś języka? Od podstaw, tak? Od podstaw, tak, uczyłam. I dla mnie prosto trudne. Jestem z technicznym składem umysła i muszę uczyć się z nauczycielem. Jeżeli moja starsza córka pracuje od razu i 1 rok nic nie uczyłam, ale wolno mówi po polsku, jak urodziła się w tym kraju, dla niej to jest łatwe, to dla mnie potrzebnie z nauczycielem uczyć się i teraz już uczę prywatnie z nauczycielem, żeby rozmawiać i być w języku polskim wolnie. Powiedz, czego ci życzyć? Taka najważniejsza jedna myśl. Takie życzenie, marzenie. Moje marzenie? No, możesz mieć marzenia, mamy. Oczywiście. No, mam taki teraz merkantylny, materialny Może marzenie. być materialne. Tak. To mam oczywiście to mieszkanie, dlatego że wydaję duże pieniądze na te, żeby wynajmować mieszkanie. To duże pieniądze. To najpierwsze. Legalizacja, żeby mieć stały pobyt i to jest też bardzo ważne dla mnie. No i takie rzeczy prywatnie dla mnie bardzo chcę malować, chcę pójść i nauczyć się malować. To moje takie prywatne marzenie. Do tego ci życzę i bardzo dziękuję za rozmowę.